muszę się Wam do czegoś przyznać. Tak jak inni, myślałem, że hulajnoga to totalnie nudny środek transportu. Ale byłem w ogromnym błędzie. To teraz wyjaśnię, co dokładnie się zadziało. Firma Geekbuying odezwała się do mnie z propozycją przetestowania hulajnogi Osom L2 Max, na którą zresztą macie kod rabatowy oraz link do niej zostawiam w opisie do tego filmu. No i firma Geekbuying zaproponowała mi ten test. Pomyślałem sobie, w sumie czemu nie? Chętnie pokażę Wam coś innego na kanale niż dotychczas. Z drugiej strony sam chciałem się dowiedzieć i przetestować, jak to jest jeździć na takiej hulajnodze. Byłem przekonany, że jazda hulajką to ogólnie nuda. O, jakże się myliłem. Hulajnoga przychodzi do nas w pudle z zasilaczem, tagami NFC do odblokowywania jej, kluczami do zmontowania jej w całości i instrukcją. Instrukcja jest również po polsku, więc warto się z nią zapoznać, bo jest tu kilka ważnych informacji oraz ustawień, które możecie sami zmienić w menu tej hulajnogi. Skręcanie tej hulajnogi ogólnie nie było najprzyjemniejszą rzeczą, ponieważ nie jest ona ani dobrze pokazana, w sensie w instrukcji nie ma pokazane, jak dokładnie i pod jakim kątem wszystko zamontować. Kierownica też nie ma znaczników, więc sami musicie na oko sobie ją wycyrklować i zmontować i skręcić. Dodatkowo wszystkie manetki oraz uchwyty trzeba sobie ustawić pod siebie. I u mnie to trochę zajęło, ponieważ dopiero podczas jazdy w bardziej wymagającym terenie jorgnąłem się, że muszę ustawić sobie inaczej trochę uchwyty, aby nie obijały mi tych części dłoni. Kolejna kwestia to dokręcenie plastikowych chlapaczy. Ja ich nie dokręciłem po rozpakowaniu i po pierwszej jeździe w terenie one zaczęły po prostu latać, telepać się, wibrowały. Więc warto sobie przed pierwszą jazdą dokręcić plastikowe elementy, chlapacze i tak dalej. Ogólnie postrzegałem hulajnogi jako środek komunikacji konieczny do przemieszczenia się z punktu A do punktu B, zwłaszcza w miastach, dużych miastach. Nie brałem pod uwagę tego, że większe hulajnogi mogą zapewnić większą frajdę. Osom L2 Max to duży i ciężki sprzęt, który waży 33 kg, w tej wersji z dwoma silnikami, którą ja testuję. Każdy silnik o mocy 1000 W, jednak maksymalna moc to 2688 W i prędkość 65 km na godzinę. Bateria 42 V o pojemności 21 Ah, która rzekomo gwarantuje 90 km zasięgu. I zaraz to wyjaśnię. Ładować ją możemy dwoma lub jedną ładowarką. Dwoma ładowarkami ładowanie w pełni zajmie nam jakieś 7 godzin, jedną ładowarką 14 godzin. W zestawie mamy jedną ładowarkę i faktycznie sprawdziłem, około 14 godzin tyle mi się ładowała ta hulajnoga. Do tego bezdętkowe, terenowe, wzmocnione opony 10-calowe i zawieszenie wahaczowe oraz hamulce tarczowe w połączeniu z e-ABS, czyli hamulcem elektrycznym. Mamy 3 tryby jazdy: Eco, Sport i Race. Eco to 28 km na godzinę, ja osiągnąłem 25, Sport to 50 km na godzinę i Race 65 km na godzinę. Pamiętajcie, aby jeździć zgodnie z prawem. A teraz jak naprawdę jest z tymi osiągami? Sprzęt dźwiga do 130 kg. Moja obecna waga to 102 kg i wszystkie osiągi są właśnie przy tej wadze. W tej hulajnodze mamy 2 silniki i w zależności od sytuacji możemy sobie jeden wyłączyć lub jeździć na dwóch. Jak to jest z tym jeżdżeniem na 2 silnikach, na jednym silniku, a z trybem Eco i innymi? Ogólnie uważam, że każdy tryb, nieważne czy Eco, Sport czy Race, na jednym silniku to jest tryb Eco. Jeździ bardzo powoli, powoli się rozpędza, w sensie na tych trybach szybszych, Sport i Race, możemy na tym jednym silniku rozpędzić się do wyższych prędkości niż 25 km na godzinę, ale robimy to bardzo, bardzo długo. Jeśli potrzebujecie ekonomicznie przejechać jak najdłuższy dystans i macie płaską powierzchnię do pokonania, to jak najbardziej jeden silnik, tryb Eco i jedziecie przez dziesiątki kilometrów. Natomiast jeśli chcecie pokonać jakiekolwiek wzniesienia, bądź chcecie trochę więcej frajdy z jazdy, 2 silniki to must have. Odpalacie nawet w trybie Eco 2 silniki i spokojnie podjeżdżacie pod niewielkie wzniesienia, na przykład dróżki rowerowe, przejazdy wiaduktami i tak dalej.
byłem w stanie wyjechać na jednym silniku w trybie race pod wzniesienie, tak jak widzicie, ale o wiele szybciej i wygodniej wyjeżdżało się na 2 silnikach w trybie Eco. Dodatkowo zauważyłem, że 2 silniki świetnie spisują się w grząskim terenie, ponieważ przednie koło tak bardzo się nie zakopuje. Prędkość na drodze zamkniętej, prywatnej, osiągnąłem 63 km na godzinę. To jest bardzo dobry wynik, zważając, że ta hulajnoga jest reklamowana jako osiągająca prędkość 65 km na godzinę. Oczywiście wiadomo, że jest to osiągnięte na 2 silnikach w trybie race. No i teraz zasięg. 90 km, ale jest to podane na stronie producenta, że test przeprowadzała osoba o wadze 65 kg przy prędkości 15 km na godzinę. Sorry, ale nie wyobrażam sobie, by ktoś realnie taki wynik wykręcił. Ja zrobiłem 45 km na jednym silniku w trybie Eco i jeszcze trochę juice'u w akumulatorach miałem. Natomiast gdy chciałem trochę poszaleć, to odpaliłem 2 silniki, pojechałem w las i na trybie race przy wariacji, dosłownie przy totalnym wariowaniu, zrobiłem 25 km i miałem jeszcze troszkę energii do tego, żeby spokojnie wrócić do domu. Oświetlenie sprawdza się znakomicie. Lampa przednia świetnie sobie radzi w nocy, bardzo dobrze oświetla mi drogę. Oczywiście stop też super działa, natomiast nie jestem zadowolony z kierunkowskazów. Są one bardzo słabe, zwłaszcza w dzień. W nocy je widać, owszem, ale tylko od tyłu, bo od przodu żadnego kierunkowskazu nie uświadczycie. I najgorszą rzeczą w tych kierunkowskazach jest to, że musimy je włączyć przełącznikiem, a później musimy je tym samym przełącznikiem wyłączyć. Nie mamy żadnej informacji dźwiękowej, że ten kierunkowskaz jest włączony. Nie mamy też wyłącznika czasowego, co moim zdaniem jest minusem. Taka pierdoła. No, na ekranie ok, widzimy ten kierunkowskaz, że on miga, ale w dzień go praktycznie nie widać. Ten wyświetlacz ma 3 tryby działania, w sensie bardzo dobry, średni i kiepski. Bardzo dobry jest w nocy, kiedy widzimy wszystko. Średni, kiedy mamy pochmurny dzień, to coś widzimy. No i tryb trzeci, czyli w słoneczny dzień nie widać żadnych informacji na wyświetlaczu. Z bajerów mamy tutaj zabezpieczenie. Hulajnoga odpali się dopiero, w sensie odblokuje się po tym, jak przełożymy do wyświetlacza tagi NFC. W zestawie mamy 3, jedną kartę i 2 mniejsze, które możemy sobie przypiąć do kluczy. Dodatkowo mamy kod, który możemy wbić, jeśli zgubimy tagi albo zapomnimy taga. Kombinacją przycisków na kierownicy wpisujemy kod, który sobie ustawiamy i wtedy możemy odblokować hulajnogę, więc bez obawy, jak zgubicie, to dalej pojeździcie. Trzecia kwestia to schowek w tym miejscu na AirTaga. Jeśli macie iPhone'a, kupujecie AirTaga, wkładacie tutaj do obudowy, zakręcacie i nawet jak ktoś Wam zajuma tą hulajkę, no to spokojnie ją odnajdziecie. W tym miejscu też muszę wskazać, że są 2 porty USB. Jeden USB-A, drugi USB-C do ładowania sprzętów. Ja sobie tutaj zamontowałem, to jest akcesoryjne, to nie było w zestawie. Ja sobie zamontowałem uchwyt na telefon, który używam też w motocyklu jako nawigacja i świetnie się spisuje, więc bez obawy zawsze sobie mogę doładować telefon, jeśli tego potrzebuję. Jedną rzeczą, którą polecam zmienić na samym początku w tej hulajnodze, to start niezerowy. Tak to jest nazwane w instrukcji. Wchodzicie w ustawienia do pozycji P09 i tam fabrycznie ustawiona jest wartość 1, czyli start niezerowy. A co to jest? Chodzi o to, że aby ruszyć hulajnogą, musicie najpierw się odepchnąć, ona musi osiągnąć około 3 km na godzinę prędkość i dopiero wtedy możecie dodać gazu, aby jechać. W ustawieniach zmieniamy tą wartość na 0 i wtedy możemy ruszać od razu z miejsca. Naprawdę warto to zmienić, ponieważ odpychanie się hulajnogą, która waży 33 kg, nie jest najprzyjemniejsze. To teraz największe wady tej hulajnogi. Po pierwsze, kierunkowskazy. Mogłoby ich nie być. Są niewidoczne, są tylko z tyłu i w ogóle nie ma informacji o tym, że są włączone. Nie ma informacji dźwiękowej, albo mogłyby się wyłączać po kilku sekundach. Druga największa wada to wyświetlacz. Fajnie, bo mamy dużo informacji, mamy informacje o tym, że mamy 2 silniki załączone, mamy tryb jazdy, mamy kilometry, napięcie baterii, ale w dzień te wszystkie informacje praktycznie są niewidoczne. A teraz największe zalety. Po pierwsze, mega frajda z jazdy. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że zwykła jazda hulajnogą może przynieść
tyle zabawy, tyle frajdy i uśmiechu oraz może być tak wymagająca, bo uwierzcie, że jazda w terenie leśnym, po drogach polnych naprawdę męczy nogi. Kolejna zaleta to 2 mocne silniki i brak zamulania. Niezależnie czy chcecie spokojnie pojechać do pracy, czy trochę powariować w terenie, to hulajnogą możecie to zrobić. Kolejna zaleta to duża pojemność akumulatora. No dobra, nie osiągniemy tych 90 km zasięgu, ale i tak sporo możemy na tym akumulatorze przejechać. No i ostatnia, największa zaleta to dobre amortyzatory i komfort jazdy. Zawieszenie to wahaczowe, które jest niby na wzór zawieszenia lotniczego, jest bardzo dobre. Świetnie wybiera wszystkie wyboje, korzenie i nierówności. Na podsumowanie powiem tylko, że nie sądziłem, że jazda na hulajnodze tak bardzo mi się spodoba. Jeśli ktoś z Was chciałby tak jak ja przekonać się, że hulajnogą można powariować w bardzo trudnym terenie i można mieć z tego ogrom frajdy, to radzę wybrać taką, która ma jednak trochę więcej mocy i na przykład 2 silniki. Link do tej hulajnogi oraz kod zniżkowy na nią zostawiam w opisie do tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o hulajnogach i czy tak jak ja uważaliście, że to tylko nuda. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.